absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the f***? What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium. The final cut. Hej, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku przesłuchaliśmy Klaasję i dowiedzieliśmy się od niej paru ciekawych rzeczy, które stoją w sprzeczności z tym, co usłyszeliśmy od Titusa Hardiego i jego chłopaków. Ale też jedna z moich umiejętności zasugerowała, że Klaasję po prostu mogła nami manipulować i wszystko, co mówiła, mogło być po prostu nieprawdą, ponieważ zwyczajnie podoba się haremu, który jest podatny na jej urok, że tak powiem. No dobrze, i zanim jeszcze dalej popchnę ten główny wątek, chciałem teraz pokierować się radą jednego z moich widzów, użytkownika The Critical Paul, który doradził mi, jak zdobyć 2 fajne achievementy w tej grze. I jeden z nich dotyczy książki o detektywie Mullenie, którą mam przy sobie. Konieczne też będzie pójście do biblioteki. Mam nadzieję, że jeszcze otwarte, tak? No dobra. Trzeba tę książkę przeczytać z tego, co mówił mój widz. Trzeba ją przeczytać, mając na sobie właśnie płaszczyk i kapelusz. Kapelusz Dicka Mullena i płaszcz, który właśnie wygląda jak płaszcz detektywa. No dobra. To zobaczmy. Książka Dick Mullen i pomylona tożsamość. Kolejna książka o Dicku Mullenie, która karygodnie wypacza realia pracy w policji. W tej konkretnej nasz detektyw kończy udane śledztwo tylko po to, aby od razu rozpocząć kolejne. Czy dotyka go ostatecznie zmęczenie tym trudnym zawodem? Nie. Nie wygląda nawet jak normalny funkcjonariusz. No okej, czytamy. In your hand, you hold Dick Mullen and the mistaken identity. The brittle paperback feels fragile to the touch. Przyjrzyj się okładce. The cover features a pastiche of different scenes. In the foreground, a man in a dark overcoat clutches a pistol to his chest. Rising up behind him are 2 silhouettes wrapped in a passionate embrace. The tagline reads, Detective Dick Mullen must prove his innocence after an old friend is murdered by someone who looks just like Dick Mullen. That seems to sum up the premise nicely. O proszę. Needless to say, it violates nearly every RCM regulation for a detective to investigate a murder in which he is a suspect. Are you really reading that, detective? No co w tym złego? Muszę się koniecznie dowiedzieć, kim jest ten Dick Mullen. Good luck finding it. He's not much of a character, I think you'll find. Just a stand-in for the reader. The point is for the reader to feel like they're solving the crime along with Dick Mullen. A crude narrative convention, but no less effective for it. Dobra, zacznij czytać. Tak się jeszcze zastanawiam, jakie rzuty mi tutaj będą potrzebne. Konceptualizacja, pewnie logika. Czekajcie, jeszcze tutaj troszeczkę pomieszam sobie w moim ubiorze. Mam koszulę na logikę. Wezmę tą na konceptualizację. Okularki na encyklopedię. Okej, niech będą. Krawat, właśnie, krawat może podmienię. Róg bólu, wewnętrzne imperium. Może wewnętrzne imperium się przyda. Dobra.
Mogę jeszcze w sumie zmienić spodnie i buty, bo to nie ma znaczenia. Buty na percepcję. Cyk. Dobra, spodnie niech sobie zostaną. Dobra, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Na wszelki wypadek papierosek jest w ręce, żeby sobie poprawić tam statystyki. Dobra, wracam do książki. Cyk. In your hand, you hold Dick Mullen and the mistaken identity. The brittle paperback feels fragile to the touch. Zacznij czytać. The story opens with a knock at the door. Detective Dick Mullen is greeted by an old friend, Charlie Spillane, who's come to Mullen to ask a favor on this dark and cold night. Dobra, zapalę sobie. Spillane needs Mullen to drive him in from Vespa to a small town along the Elysium coast. Despite his friend's apparent agitation, Mullen does as he's asked, then returns home where he passes out drunk, as he does most nights. An extremely unprofessional and hurtful stereotype that's offensive to all upstanding officers of the law. No i nad wyraz trafny, jeśli chodzi na przykład o Harego, który pewnie robił to samo, gdy był policjantem. W sensie wcześniej, zanim zaczęła się gra. But also extremely accurate in your case. No właśnie. Hej, przynajmniej się staram. Give it time. You'll fall off the wagon sooner or later. Czytaj dalej. 2 days later, Mullen is arrested by the Vespa police and charged with the murder of Charlie Spillane. At his interrogation, Mullen learns that Charlie Spillane was shot in a bar in the very town Mullen dropped him off in by a man matching Mullen's description. Niezły plot twist. Desperate to clear his name, Mullen manages to convince the Vespa police to release him for 3 days so that Mullen may solve his friend's murder and prove his innocence. Dziwię się, że zamiast 3 dni nie dali mu 72 godzin. Zauważyliście, że zawsze w filmach dają to w godzinach. Zawsze jest, masz 24 godziny, 48 godzin albo 72 godziny. To już chyba maks. Ale zawsze jest w godzinach. No dobra. Policjanci wypuszczają głównego podejrzanego o morderstwo, żeby ten mógł poszukać prawdziwego zabójcy? Jaja sobie robicie? What's the matter, detective? Porucznik odwraca się do ciebie gwałtownie. I mogę powiedzieć, nie wiem kto pisze te gówno, ale mam przeczucie, że nie jest ekspertem, jeśli chodzi o śledztwa w sprawie morderstw. The lieutenant shrugs, resigned to the idea that his profession will rarely, if ever, be accurately represented in art and literature. They're not shitting you, detective. This is what the writers think passes for police procedure. Okej. No dobra, w takim razie Mullen tego nie zrobił. Czytaj dalej. Of course, Mullen didn't do it. That's the whole premise of the book. Anyway, Mullen returns to the seaside bar where Spillane was murdered and meets a beautiful, mysterious woman named Diana Denerva. No proszę, jakaś dama. And not just any dame. She's truly one in a million, a knockout whose mind is as dangerous as her curves. But she's got a secret. To chyba kobieta w sam raz dla mnie. She's any man's kind of woman, according to this book. Oczywiście. Are you sure about that? Something about her gives you a bad feeling. What kind of secret is she hiding? You couldn't handle a woman like that. Look at yourself. You couldn't even handle your... O nie. Opanowanie nieźle mi dowala. Stop. Don't say it. Nothing. Forget it. Go back to your story. Robi się ciekawie. Czytaj dalej. Denerve reveals that she was Spillane's lover and that he was mixed up with a local amphetamine smuggling operation. As soon as Mullen begins pulling at strings, the whole conspiracy begins to unravel. Not only is the local police captain in on the amphetamine ring, so is the son of a powerful politician and a strung-out art collector named Torvald, each of whom
has his own reasons for wanting Spillane dead. Okej. No dobra, opowiedz mi o skorumpowanym kapitanie. Outwardly, the old police captain is a real law and order crypto-fascist, a barrel-chested man who's beaten his share of suspects to pulp. But he's also dirty and increasingly paranoid that someone's going to expose his role in the drug ring. Brzmi ciekawie. He would certainly have the motive and the means, but the captain walks with a noticeable limp from an old war injury. Is it possible that he was able to conceal it long enough to commit the murder? No dobra, chcę posłuchać o synu polityka. Kurdeż, mi się papieroski wyczerpały? Ile ja to czasu czytam? Jezus. Dobra, już nie zużywam, mam tylko 2 paczki. Chcę posłuchać o synu polityka. A typical privileged twat. In all likelihood, he's just in over his head. He does bear a personal grudge against Spillane, though, a former prosecutor who nearly brought down his father's administration. The kid doesn't exactly have Dick Mullen's manly build, but he is the correct height, and while interrogating him at his home, Mullen did notice a certain overcoat that looks suspiciously like his own. Okej. Czy miał płaszcz podobny do jego płaszcza? Czyli mógł go wyrobić. No dobra. Co to za kolekcjoner sztuki? Torvald, the art collector, is a strung-out mess. Frankly, it's hard to imagine him holding a pistol steady enough to actually hit someone, let alone plug them 3 times in the chest the way Spillane got did. That said, Torvald and Spillane have a long history, and while interrogating him, Mullen discovers that Torvald was once involved with Diana Deneuve. Could it be that this is all over a sordid love triangle? Możliwe. Dobra, ruszajmy dalej z fabułą. One evening, Diana Deneuve comes to Mullen's hostel room in tears. The two of them drink half a bottle of vodka, and soon they're seeking comfort in each other's arms. Yes, comfort and pleasure. The warmth of another human's touch. The burning taste of liquor on her full, sweet lips. Pięknie. Czytanie o tym mnie uleczyło. Well, that testimony won't be admissible any longer. No i mogę go skrytykować, albo odwrotnie. Powiem, nieźle, dobra jest Mullen. Albo dobra jest Mullen. As the two lovers share a post-coital cigarette, Diana Deneuve turns to Mullen and says, "By the way, Dick, there was something else I meant to tell you. I love you." Nie, The name of the true killer. też nie. Always aim for the center of mass. Whatever it is, Mullen never hears the words. A blow to the base of his skull knocks him out cold instantly. O kurwa. When Mullen comes to, Deneuve is dead on the hostel bed next to him. To make matters worse, his clothes are covered with her blood. No nieźle. Mogę powiedzieć, o skurwiona kurwa. Mullen trashes his blood-stained clothes and flees the hostel, knowing it's only a matter of hours before the cops discover Deneuve's body, if they haven't been tipped off already. Fleeing a crime scene, destroying evidence. Even if Detective Mullen didn't commit the murder, he should be facing years behind bars. Esprit de Corps jest bardzo takie praworządne, nie? Dick Mullen won't be sent to the clink for the sake of some legal niceties. Dokładnie. The heat is on. If Dick Mullen can't solve both murders before the cops catch up to him, he's going away for life. Ups. Can you solve the case before the cops close in? Chwila. Mam przedtem kilka pytań. What is it, detective? Czemu wszyscy bliscy Dickowi Mullenowi ludzie kończą jako trupy?
It's a dangerous line of work, but somebody has to do it. That's why Dick Mullen never lets anyone get too close. What's the matter? Afraid you've been hacking up your friends' bodies in the night? Oh, fuck. Półmroczność, nie strasz mnie. You are the murderer after all. Bez przesady. To, że tam Harry zastrzelił iluś tam podejrzanych w ciągu tych swoich spraw, to jeszcze nic nie znaczy. Morderca od razu. Dobra, drugie pytanie. Czemu Dick Mullen w ogóle został detektywem? There was never a time when he wasn't a detective. He was born a detective. A ja nie urodziłem się detektywem? For a moment, you cease to read the story on the page and see the book for what it is. A collection of brittle, cheaply printed pages held together by glue made from the hooves of horses. From nowhere, you hear the screech of sneakers on a waxed floor, and you feel the burn of rope against your hands. Are these figments of some other life? Ciekawe. You won't find the answers you're looking for here, in other words. Dobra, trzecie pytanie. Po co w ogóle rozwiązywać śledztwa, kiedy cały świat jest tak podły? Is it really so evil, detective? Tak, jest, kurwa, całkiem podły. Then why are you still here? Bo nie chcę zawieść Kima. O. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bo muszę rozwiązać tę sprawę dla siebie. Nie dla kogokolwiek innego. Bo za duży ze mnie tchórz, żeby coś z tym zrobić, albo nie wiem. Powiem, bo nie chcę zawieść Kima. Just make sure you don't lose him. You'll not find another like him. O. It's true in more ways than you know. But then, what does this book know? It's just a poorly made piece of pulp garbage made to be consumed and discarded. Dobra, nie mam więcej pytań, już wszystko wiem. So, who did it, detective? Who killed Charlie Spillane and Deanna Deneuve? I mogę zgadnąć, albo nie. Z tego, co mówił The Critical Paul, mam jeszcze pogadać z Playsense i jej córką. Więc wybiorę ostatnią opcję. Wiesz co? W sumie to mnie to nie obchodzi. Zamknij książkę. In your hand, you hold Dick Mullen and the mistaken identity. The brittle paperback feels fragile to the touch. Dobra. No dobra. Playsense, co o tym wiesz? Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance, and biographies of Nie ma żadnej opcji. Może jednak muszę zgadywać. Hi, Ace Detective. Może i tak. Czekajcie, muszę to sprawdzić. No dobra. Niestety w internecie nie znalazłem żadnej konkretnej podpowiedzi, co zrobić. Także wróciłem do czytania tej książki i chyba po prostu będę zgadywać po kolei. No więc kto to zrobił, detektywie? Kto zabił Charlie'ego Spillane'a i Dean Deneuve? Jak to tam się czyta? Powiem, miłość ich tak urządziła. What? That doesn't even make sense. There's never a straight answer with you, is there? You just get hooked on random stupid notions and then repeat them every chance you get. To jest właśnie mój styl gry. Now go on. Find out who really did it. Dobra, dokończ książkę. You begin furiously flipping through pages. Even as you know these books follow a series of well-worn tropes, you find yourself completely engrossed. You're turning pages so fast, you don't even notice the ancient spine coming unglued. You try to grab the pages as they come loose, but your fingers aren't quick enough. They're gone. Boże, jaki test na czas reakcji. Niemożliwy, 20. Jezu. Dozens of pages scatter across the floor. The last fifth or so of the book seems to have been lost. It's possible that you could gather and reassemble the pages, but it would take way too long. Głupi, badziewny, koński klej. Ah, yes. The problem with mass-market paperbacks. They are not made to last. Perhaps this is a sign that you should get back to solving your own murder, huh, detective?
Don't forget, it could have been the delirium tremens. No mogło być, to prawda. W sensie padaczka alkoholowa, nie? In your hand, you hold 4/5 of Dick Mullen and the mistaken identity. No i co teraz? Nie ma zakończenia. Jeszcze raz z Playson spróbuję zagadać. Hello again, esteemed officer, O, and welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. dobra, jest nowa opcja. Ta książka o Dicku Mullenie się rozsypała, zanim doczytałem do końca. Ma pani drugi egzemplarz? Pokaż jej przedmiot. Oh, I'm very sorry, sir. Some of these old paperbacks just don't have the durability. I would be happy to sell you another one, but unfortunately, it's the last copy we had in stock. Świetnie. No dobra. Zobaczmy, co jej córka powie na ten temat. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Dziecko, pomóż mi. Moja książka o Dicku Mullenie podarła się, zanim zdążyłem doczytać. Wiesz, co się dzieje na końcu? Which book was it, sir? Dick Mullen i pomylona tożsamość. Oh, I'm very sorry, sir. I haven't read that one yet. I wish I could help you. God damn it. Czy to znaczy, że ten achievement mi przepadł? Czekajcie, mam chyba jeszcze wyjść z tej księgarni. O. Dobra. Give up. You'll Logika. never find the answer. There's no other copy of Dick Mullen and the mistaken identity here. Ale czemu? Because that's how the world works. Some stories never get finished. You shouldn't expect there to be a tidy, satisfying ending. But, what if you never find out how your story ends? No właśnie, to było jeszcze gorsze. Musi być jakiś sposób, żeby to rozwiązać. There isn't. If only you had more time, more resources. Who knows what you could have come up with? Maybe if there had been more money and less speed. Or more speed. Or that, yes. Either way, you might have been able to come up with an answer, but not like this. Rany, co za rozczarowanie. Zakończ myśl. Dobra, chyba teraz wpadnie. Kolejna myśl. That's it, you got it. Matematyka wzrokowa tym razem. Ale co? The whole shebang. O, w sensie, że płaszcz i kapelusz. The coat, the hat, the swindle so crooked a yeggman couldn't break it. The deaths of Charlie Spillane and Deanna Deneuve, the case Dick Mullen was on. That's what this crooked swindle must be. Czekaj, czemu ty mówisz w ten sposób? This is how I always talk. Move on. The swindle. Cracked it like a discounter safe. You're right. He used to be more polite. This is why you should never read books. Mogę zapytać, a więc rzeczywiście załatwili się nawzajem miłością? Ale wiem, że to nie jest właściwa opcja. Powiem, prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żebym trafił z tym rozwiązaniem. Don't think like a cop. Cops don't solve cases. They slide nippers on the goons and take them into big houses. But they don't solve anything. A kto rozwiązuje? The Dicks, Gumhills, Hawkshaws, Peepers, Sleuths. Men like Mullen and you. Więc jestem tajniakiem? Bullseye, a snooper, and a damn good one. Zawsze czułem się chyba trochę jak prywatny detektyw. If there's any doubt, consult your trusty Dick Mullen book and reconnect with the real you. Him, Dick Mullen. You, him. Use. Modus Mullen. Modus Mullen. Tak się nazywa ten achievement w ogóle. O. Czekajcie.
W necie było, że teraz trzeba założyć ten strój. Cyk. Cyk. Dobra, nic nie wiem. Książkę jeszcze raz przeczytać? Czekajcie, wejdę sobie może do tej biblioteki. Jeszcze raz książeczka. Zobaczymy. In your hand, you hold 4/5 of Dick Mullen and the Mistaken Identity. Okej, jest nowa opcja. Mogę się jakby wcielić w tego Mullena. Czekajcie, to będzie bardzo fajny efekt graficzny z tego, co czytałem. Czekajcie, wejdę sobie właśnie na zewnątrz. I In your hand, you hold 4/5 włączamy of Dick Modus Mullen Mullen. and the Mistaken. Dobra, wpadło osiągnięcie. Czarno-biało. Zobaczcie, cały świat jest taki trochę w barwach noir, jak właśnie w starym kryminale detektywistycznym. I jest jakaś obserwacja. Kapusiem się nie rodzisz, kapusiem się stajesz. Co tu się dzieje? Kolejny dzień, kolejne śledztwo, pomyślał Mullen, patrząc na ulewę. No bez kitu, on się wcielił w niego. Dosłownie. Ulice. Musisz się zrozumieć, inaczej umrzesz. Koniec trasy, Mullen. Wysiadka. O! Brutalne życie, brutalnie ucięte. Nie przejmuj się, nieboszczyku. Dojdziemy, co tu się stało. Trudne pytania, jedyne jakie warto zadawać. O kurde, i efekt znikł. Śmieszna opcja. Przez chwilę mogliśmy się poczuć jak w starej powieści detektywistycznej. Śmieszny achievement. No dobra, jest godzina 20:24. Mam 1 punkt doświadczenia, który wrzucę w co? Jeszcze nie wiem w co, ale wiem, że wrócę sobie do głównego śledztwa. Chociaż wiecie co? Skoczę jeszcze wykonać drugi achievement, o którym mówił mój wierny widz. Muszę w tym celu się pójść przespać, a właściwie odprawić kima po prostu. Dobra, Kim, czy możesz już iść spać? Nie mogę. O! Idź sobie spać. Yes? No dobra, jest za wcześnie. No nic, dobra, to pokażę wam tam kiedy indziej przy okazji. Wróćmy do śledztwa w takim razie. No dobra. Chociaż mam jeszcze jedno poboczne zadanie. Spytaj grającego w petankę o konwalię, które znalazłem na balkonie Klaasji. Tu jest mowa o René, który nie żyje, ale może Gaston będzie coś wiedzieć. Chodź tutaj, staruszku. Pogadajmy. Oh, sorry, officer. What do you want? Szkoda, że René nie żyje. Chciałem spytać go o konwalię. Wyciągnij rękę z kwiatkiem. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And believe me, he didn't like insulindian lilies. Of course he didn't. Flowers are for pansies. Stop wasting time with them. Zaraz. Insulidiańskich lilii? That's their old name, dating back to the time of kings and crests, and all that other stuff he loved so much. Czemu ich nie lubił? There were many reasons, but mostly it was the communals. They called them the bells of revolution. Smutny uśmiech pojawia się przelotnie na jego twarzy. I guess in the end, the insulindian lilies were just another piece of the whole insulinde.
the royalists had to surrender to the Mazovian insurgents. It doesn't really matter anymore. But you feel the dried flower in your hand somehow still does matter, although not to this sad old man. Ciekawe. I co? Nic? Nie pojawiło się żadne... Aha, dobra. Zobaczcie, zadanie jest anulowane. No cóż, więc jest potrzebny René, żeby je wykonać. No dobra. Nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić do rozmowy o sprawie. Czyli tak, teraz trzeba pójść do Titusa i powiedzieć mu o tym, no, że Klaasje powiedziała nam prawdę? Powiedziała nam coś innego właściwie. Tyle można w sumie stwierdzić. Poczekajcie. Czy co ja sobie zrobię? Zainwestuję sobie ten punkcik we władczość, bo mam ją na minusie. W sensie mam minusik do niej przez jedną z myśli. A ona jest całkiem ważna. Dobra. It's you again. What is it? Spokojnie, pogadajmy. Dobra. Klaasje twierdzi, że nie została zgwałcona. Fuck! I knew that fucking whore couldn't be trusted. Spokojnie. You've hit a nerve. Titus is furious. No, more than that. The loyal Titus feels betrayed. Aha. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Dobra, już go nie broń, prawniczko. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down, and she doesn't fucking trust you. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Szurnięta? A o czym ty mówisz? Była w pełni władz umysłowych. She wasn't raped. The witnesses' statements were very clear. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. His hands become fists. O kurde, będzie bójka. And you went and pushed her. I am gonna fucking... Coś w nim pęka, robi krok w twoim kierunku. Hit you. Duck. O fuck. Titus Hardy! Jej głos rozlega się z mocą ostrzegawczego wystrzału. Success. Titus backs off. Fists down, everybody. God damn, no one tells you to put your fists down. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? Ale groźba. The room is so quiet you could hear a pin drop. The rest of the cafeteria has gone quiet, too. Someone has to rush in to break the tension. The second in command. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Macie taśmę, ciekawe. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. Co ma mnie obchodzić jakaś taśma? Okłamaliście mnie. You don't care about evidence. The fuck are you a cop for, then? Pigs, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are fucking keeping a score on their bulletin boards. I won't be on your bulletin board.
If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. Co jest na tej taśmie? What's on it? We call it the Dorgun Mega Mix. You'll know why, won't you listen to it? Skąd masz tę taśmę? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. A więc założyliście im podsłuch? Jak? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Understood? You've listened in on their communications. How long? Since way before their chief started taking swing lessons. Things got nice and quiet after that. W takim razie, który z was zajął się tą skomplikowaną radiową robotą? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Szef grupy bierze piwo w dłoń i wznosi je w geście toasty. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Gdzie mogę tego posłuchać? I'm sure we can find a tape player. Szepcze porucznik. Where can I listen to this? Why don't you try shoving it up your ass, genius? O Boże. Yeah, play it with your ass, cocksucker. Jego głos rozbrzmiewa niczym grzmot w małym pomieszczeniu. I'm sure we can find a tape player. It's not a problem. Powtarza spokojnie, ściszonym głosem. Your room had one. Or maybe it's too broken. Dobra, mam na szczęście jeden przy sobie. Dobra, na razie wystarczy, wrócę lepiej do śledztwa. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Weź taśmę. Dobra, posłucham jej. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Dobra, jeszcze mogę zadać kilka pytań co do taśmy. Yeah? A. What about it? Dobra, nic nowego. You do that, lawman. Dobra, ciekawe czy rzeczywiście im się udało ich nagrać. Czyżby Klaasje naprawdę została zgwałcona? Co tu się pojawiło? Nowe zadanie. Mega mix strzelecki. Okej. No dobra. Polecimy z koksem. To sobie zapiszę. Taśma Mega Mix strzelecki. Taśma magnetyczna zdobyta od Titusa Hardiego. Rzekomo znajduje się na niej nagranie komunikacji radiowej grupy najemników, zarejestrowane przez stację deszyfrującą. Nie wróży to nic dobrego. Do jej odsłuchania niezbędny będzie odtwarzacz. Posiadam odtwarzacz. Dobra, muszę go sobie w rączkę wziąć. Tak. Okej. Cyk. Nie. Co jest? Jak ja mam to zrobić? Aha, interakcja, dobra, okej. The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Dobra, momencik. Wiecie co, bo tutaj taka muzyczka sobie przygrywa jakaś wesoła. No to pewnie będzie coś grubego. The porter reel is just what you needed. The reels attach Dobra, to the otwórz apparatus taśmę. with a you push command set and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. This isn't Revachon. This is a fucking village. I can almost see the elephants. Odgłos jakiejś maszynerii na końcu. The harbor. That's the sound of a Kvalsund crane. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the apocalypse style.
Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. O, mordę. Never did get that taste out of my mouth. Kliknięcie, później cisza, reszta taśmy jest pusta. The lieutenant presses the button marked Arrête on your portereel. The tape stops spinning. Co tam było na samym końcu? Cisza? End of recording. Co sądzisz? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Zgadzam się, brzmiało to też jakby był nietrzeźwy. Still. Porucznik spogląda na taśmę. Znasz już to spojrzenie. Jest podejrzliwe. There's more going on here than we know. Kim jest ten Corti? Corti could be short for Cortenard, one of the other mercenaries, the one he was talking to. Probably the mountain at the harbor gates. Mr. Right to Work. No tak. Fałszywy strajkujący. Może warto z nim pogadać? No dobra. Co to jest Kohoi? A village on the Samaran Isla, in South Safra. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Myślisz, że tam był? Who knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. No dobra, co teraz? I think we've got a few more questions for Klaasje, don't you? This seems to contradict her testimony, at least to some degree. Wydaje mi się, że o tym całym Kohoi wspominał ten gość, który udaje strajkującego. No dobra, trzeba będzie wrócić do Klaasje i pociągnąć dalej śledztwo, ale to zrobię już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i po prostu oglądajcie, dzielcie się wrażeniami w komentarzach. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!